Do początku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pozostał już niecały rok i to właśnie tutaj, na Sekwanie, 26 lipca 2024 roku odbędzie się ceremonia otwarcia Igrzysk. Będzie to prawdziwe wydarzenie w historii tej imprezy, gdyż nigdy wcześniej ceremonia otwarcia nie miała miejsca poza Stadionem Olimpijskim. Tego dnia ponad 200 narodowych delegacji przepłynie Sekwaną na pokładzie 160 statków na dystansie 6 km wzdłuż największych zabytków Paryża. Olimpijski konwój zakończy swój bieg oczywiście pod wieżą Eiffla. Podczas ceremonii organizatorzy zapowiadają tutaj obecność 600 tysięcy widzów, którzy zasiądą na specjalnie zamontowanych trybunach właśnie tutaj, gdzie się znajduje, jak i w wyższych partiach brzegów Sekwany. Ten pomysł stał się jednak dużym zmartwieniem dla tradycyjnych paryskich księgarzy, którzy właśnie na brzegach Sekwany sprzedają swoje książki i to już od ponad 400 lat. Ich miejsce pracy zamieni się bowiem w tymczasowe trybuny, gdzie tysiące widzów będzie podziwiać przepływające delegacje. W związku z tym prefektura policji nakazała księgarzom opuszczenie brzegów Sekwany nie tylko na czas ceremonii otwarcia, ale i na całe igrzyska. Prawdziwą kością niezgody stały się zamocowane tutaj na stałe charakterystyczne zielone budki, w których księgarze przechowują i wystawiają swój towar. Niestety dla paryskich księgarzy policja nakazała również usunięcie budek. Tłumaczy tę decyzję względami bezpieczeństwa. Według policji takie budki mogłyby na przykład posłużyć do podłożenia ładunków wybuchowych, ale chodzi również o aspekty wizualne. Pozostawienie budek w tym miejscu mogłoby mocno ograniczyć widoczność podczas ceremonii otwarcia. Nakaz usunięcia obejmuje 600 takich budek spośród 900, które zamontowane są tutaj na paryskich brzegach. A to oznaczałoby przymusową przeprowadzkę dla około 150 księgarzy. Dla nich taki scenariusz jest jednak nie do przyjęcia. Od ponad 2 miesięcy twardo protestują tutaj przeciwko decyzji prefektury i apelują o pozostawienie budek na swoim miejscu. Sporządzili oni nawet w tym celu specjalną petycję, pod którą podpisało się już ponad 150 tysięcy osób. O sprawie zrobiło się głośno w całej Francji, jak i za granicą. W obronie księgarzy stanęło już wiele osobistości świata kultury i nauki i rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić Paryż bez swoich tradycyjnych księgarzy nad Sekwaną i ich stoisk. Sprzedaż książek zaczęła się tutaj już w XVI wieku, a te bardzo rozpoznawalne budki stoją tu nieprzerwanie od 1891 roku. Wtedy to władze miasta zezwoliły po raz pierwszy księgarzom na przechowywanie towaru przez całą dobę na wyznaczonym przez miasto stanowisku, gdyż wcześniej sprzedawcy musieli każdego dnia opuszczać brzegi Sekwany na noc wraz ze swoimi książkami. Dzisiaj możecie u nich nabyć stare książki i czasopisma, ale także stare znaczki, plakaty oraz różne paryskie upominki. Z biegiem lat księgarze i ich budki stali się nieodłączną częścią paryskiego krajobrazu i jedną z atrakcji turystycznych francuskiej stolicy. Między innymi z tego tytułu nie płacą żadnego podatku ani czynszu za zajmowanie części przestrzeni publicznej nad Sekwaną. Zatem dla księgarzy przymusowa przeprowadzka byłaby nie tylko ciosem dla wizerunku i tradycji Paryża, ale także dla ich portfela. Brzegi Sekwany są przecież jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc w Paryżu, szczególnie latem, a już nie mówiąc o samym okresie Igrzysk Olimpijskich. Księgarze liczyli więc na duże wpływy z przyjazdu milionów kibiców z całego świata. Obawiają się oni również o same budki. Niektóre z nich mają ponad 100 lat. Często stare i spróchniałe mogłyby po prostu nie przetrwać demontażu. A co na to władze Paryża? Zdają się one nie podzielać obaw księgarzy. Co więcej, 3 października Rada Miasta uchwaliła większością głosów konieczność przeprowadzki. W ramach rekompensaty miasto zobowiązało się z kolei do pokrycia kosztów demontażu budek oraz ich renowacji, a także zaproponowało stworzenie na czas igrzysk specjalnej wioski dla księgarzy w jednej z paryskich dzielnic, tak by mogli oni kontynuować swoją działalność. Księgarze jednak odrzucają te propozycje i trudno dzisiaj powiedzieć, kto w tym konflikcie ustąpi. To tyle na dziś. Zapraszamy na kolejne odcinki Kulisów Igrzysk Paryż 2024.